Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Jest z nami pani profesor Agnieszka Jastrzębska z Politechniki Warszawskiej, która opowie nam dzisiaj o swojej działalności naukowej i pozanaukowej związanej ze szkolnictwem wyższym, ale i nie tylko. Pani profesor, czym się pani naukowo zajmuje? Witam wszystkich serdecznie. Bardzo miło mi i dziękuję za to zaproszenie, od tego zacznę. Natomiast zajmuję się naukowo nanotechnologią w różnych aspektach aplikacyjnych. Można powiedzieć, że jest to aspekt biomedyczny, aspekt dotyczący zastosowania nanotechnologii w energii, w środowisku, w ochronie środowiska, więc dosyć interdyscyplinarna jest ta moja działalność. Bardziej mnie interesuje i ciekawi, czym no, naukowcy inni oraz społeczeństwo są zainteresowani, żeby się dowiedzieć, tak, jeżeli chodzi o tą działalność. Powiedziała pani, że ten aspekt pracy naukowej ma charakter interdyscyplinarny. Uważa pani, że to jest zaleta czy wada? Ja uważam, że to jest ogromna zaleta. Bardzo dużo naukowców zamyka się w swoich takich obszarach badawczych, z których nie wychodzą przez lata i nie są w stanie dowiedzieć się, co się dzieje ciekawego dookoła. A jak jest działalność interdyscyplinarna, no to ona nas tak stymuluje trochę i intelektualnie, i badawczo, i od strony działalności do współpracy z innymi osobami, z innymi jednostkami. Można się przy tej okazji dużo dowiedzieć i też jest ten rozwój osobisty taki bardzo zintensyfikowany, rozwój naukowy, czyli też profesjonalnie można dużo zyskać na tym, tak, na takiej interdyscyplinarności. Tak to widzę. A są jakieś wady tego rozwiązania, takiego podejścia do nauki? No myślę, że podstawową wadą jest to, że trzeba dużo rzeczy, dużą ilością rzeczy się zajmować, tak? Czyli zajmowanie się tymi wszystkimi współpracami, czyli rozszerzanie, bo to zawsze tak było też w biznesie, jak i po prostu w nauce. To wygląda w ten sposób, że jak zajmujemy się większą ilością na przykład produktów, jakichś różnych obszarów, no to wymaga to od nas większego zaangażowania, więcej czasu trzeba temu poświęcić. Czyli nie ma takiego, ja bym to nazwała takiego fokusu, jeżeli chodzi o jeden obszar, tylko musimy być nieco bardziej rozdrobnieni. Mówi pani tak, że z jednej strony ma pani jakiś cel naukowy, z drugiej strony ten cel jest aplikacyjny. To może pani uchylić w pewnym stopniu rąbka tajemnicy, jaki problem badawczy, naukowy, a jednocześnie aplikacyjny stara się pani rozwiązać w swojej pracy? A aktualnie, aktualnie tych Aktualnie. problemów jest dużo, bo ja mam cały zespół badawczy i Mhm. właściwie teraz te moje problemy badawcze są bardzo związane z ich działalnościami, a mamy kilka obszarów aplikacyjnych. Jeden to jest inżynieria biomedyczna, urządzenia noszone, mamy też różnego rodzaju sensory środowiskowe, też analizy środowiskowe, czyli obecność jakichś substancji szkodliwych w wodzie i oczyszczanie wody, czyli mamy też ten aspekt środowiska. I kolejny obszar, no to jest obszar dotyczący energii, produkcja wodoru. Aktualnie też mamy taki projekt, więc ja w tej chwili zajmuję się całą listą tematów i problemów Mhm. badawczych. I tak jak patrzę na to w czasie, jak to się zmieniało, no to jak byłam doktorantką, to byłam bardzo taka zaangażowana w ten jeden obszar działalności i to jest zupełnie normalne. A potem z czasem i też jak doświadczenie rosły i się zwiększała liczba projektów, no to trzeba było mieć troszeczkę więcej tych takich ogródków, tak? I każdy z tych ogródków jest specyficzny, unikatowy. No i trzeba się tutaj bardzo angażować też z tej strony takiej zastosowań i aplikacji i badawczej, jak najbardziej. Mhm. Dziękuję bardzo. Czytając o pani działalności, znalazłem informację, że promuje pani zasady Safe by Design oraz Sustainable by Design w projektowaniu zaawansowanych materiałów. Mhm. Co to oznacza? Czym się to charakteryzuje, takie podejście? Tak, to jest takie podejście kompleksowe. Można je w tej chwili określić jako Safe and Sustainable by Design. To są wszystkie aspekty, które dotyczą projektowania i zastosowania technologii, nowoczesnych technologii, materiałów, procesów, bo to jest bardzo szeroka tematyka, definicja. Natomiast jest to, ja tak można powiedzieć, promuję, ale też stosuję w praktyce i w naszych badaniach naukowych to stosujemy. To jest wybór wszystkich dostępnych narzędzi, metod, materiałów i też wybór pomysłów, nawet na etapie pomysłów,
które mają służyć minimalizowaniu tych efektów środowiskowych. Tak, minimalizowanie efektów środowiskowych, tych niekorzystnych. Teraz mamy kwestie obiegu węglowego, kwestie problematyczne dotyczące emisji różnych szkodliwych zanieczyszczeń do środowiska. Więc wszystkie te pomysły, które mają na celu minimalizację, no, wchodzą właśnie w ten obszar, ale trzeba być tego świadomym, że to my, myślę, w tym momencie tak trochę błądzimy, to znaczy zastanawiamy się, czy jak na przykład stosujemy jakiś materiał, czy jak on był wytwarzany, tak, czy jaki jest jego ślad węglowy, jakie są tutaj problemy później z jego utylizacją na przykład, prawda? Robimy to trochę intuicyjnie, natomiast nie mamy do tego nie mamy tej świadomości i narzędzi jeszcze, myślę, tak, żeby to robić tak, powiedziałabym, technicznie, tak, żeby to rozpatrywać. Dlatego myślę, że to i też Unia Europejska idzie w tym kierunku i świat, że należy to brać bardzo pod uwagę. I coraz częściej to się zdarza już w tej chwili. Mhm. Rozumiem. No, jest to bardzo ważne, żebyśmy też to, co wytwarzamy jako naukowcy, jako społeczeństwo, patrzyli na to odpowiedzialnie w przyszłość i jakie to będzie miało skutki, czy dla nas, dla naszych dzieci, czy też dla środowiska. A jak Pani ocenia problemy w obszarze badań, które Pani prowadzi? Jakie będą priorytety na najbliższe lata, na najbliższe dekady w tym obszarze? Mhm. No obecnie w tych obszarach badawczych, które analizujemy, no my je priorytetyzujemy, można powiedzieć, właśnie w tym kontekście. I kontekst dotyczy wpływu. To znaczy większość tych badań naukowych, które są prowadzone, no ma różny wpływ. No może to być wpływ lokalny, wpływ europejski, globalny i to jest ten impact, o którym się tak cały czas mówi. Czyli wszystkie te technologie, które mają ten wysoki impact, wysoki wpływ i mogą zmienić świat, tak powiedzmy docelowo idziemy w tym kierunku, no to są to takie technologie, nad którymi powinniśmy pracować najbardziej, tak? Najefektywniej, na ile by się dało. Więc oczywiście energia, środowisko, zdrowie to są te takie 3 obszary, które są kluczowe no, dla nas po prostu jako naukowców. Szukamy tutaj takich obszarów, które mają wpływ od strony naukowej, bo my też chcemy robić fajne rzeczy. To znaczy, jeżeli no, mamy jakiś super pomysł i on jest bardzo trudny do wykonania, ale wiemy, że nam bardzo zmieni postrzeganie, na przykład te urządzenia noszone, na przykład sensory, smart city, teraz jest taki bardzo fajny, ta koncepcja się już rozwija jakiś czas, natomiast rozwiązania i technologie są bardzo niedojrzałe do tych takich globalnych koncepcji, które mogłyby nam zmienić świat. Miasta by nam zmieniły nasze życie, no to jak funkcjonujemy, jak nasze dzieci będą funkcjonowały w przyszłości, no to wszystko jest najfajniejsze i tym się, z tych wszystkich tematów, które są dookoła, wybieramy głównie takie. Więc no, baterie, różne magazyny energii, panele fotowoltaiczne to są te takie przyszłościowe technologie, tak? Jeszcze oprócz tego zdrowie, no, czyli diagnostyka bezinwazyjna, leczenie nowotworów, te wszystkie te takie tematy, które są bardzo, bardzo istotne. Ja tak mówię dosyć szeroko, bo te tematyki cały czas się przewijają tutaj, też zależnie od tego, jakie mamy projekty. My też nie jesteśmy w stanie, i ja też nie jestem w stanie wszystkiego naraz robić. Trochę, nie ukrywam, zależni jesteśmy od finansowania, tak, tych badań, które mamy. No i te priorytety też trochę są związane właśnie z tym, na ile jesteśmy w stanie te badania przeprowadzić, no bo jak wiemy, chcielibyśmy zmienić świat, no ale bez pieniędzy ciężko to zrobić, prawda, i musimy o nie trochę walczyć. Mhm. Doskonale to rozumiem. Tak, analizując Pani działalność związaną ze środowiskiem naukowym i z pracą badawczą, jest Pani zaangażowana w szereg różnych aktywności okołonaukowych, ale bezpośrednio związanych i również też w działalność biznesową. I może zacznijmy od tej działalności biznesowej, jak jesteśmy przy temacie pieniędzy.
jest Pani founderem w spółce Spin-off. Proszę nam o tym opowiedzieć, skąd pomysł się wziął, dlaczego ta spółka powstała, co było takim czynnikiem, który sprawił, że robimy spółkę spin-off. I na czym to w ogóle też polega, bo to też jest nie zawsze jasne, czym się charakteryzuje taka forma działalności. Mhm. Właśnie najczęściej taka forma działalności wynika z tego naszego postrzegania tego, co my tworzymy jako naukowcy. Jeżeli zaczynamy postrzegać w tym, co w naszych badaniach produkt i widzimy, że to mogłoby być sprzedane na rynku, to mogłoby być gdzieś położone na półce docelowo znaleźć się w obiegu biznesowym, czyli ten klient, czyli ten sprzedawca, klient, to wtedy nam się rodzi taki pomysł, no właściwie dobrze byłoby to wycenić, a następnie może na ten rynek wprowadzić. Oczywiście od pomysłu badawczego i badań do produktu jest daleka droga i tutaj najczęściej wiele osób się zniechęca. Natomiast w większości części przypadków, tak jak w moim też przypadku, może się okazać, że pojawia się ten klient, ten partner biznesowy, ale ja miałam też dużo współprac z przemysłem takich dotyczących usług badawczych, dotyczących współpracy w projektach. I ktoś nam może powiedzieć, słuchajcie, bo to, co wy robicie, to mógłby być fajny produkt. I tutaj w tym momencie pojawia się kolejne pytanie, a ile to by kosztowało? Czyli zaczynamy te nasze badania kierować w stronę produktu, który ma jakąś wartość, mógłby mieć swoją cenę na rynku i mógłby mieć jakieś takie parametry, zalety, argumenty, które by tego klienta wokół tego produktu, czy zainteresowały klienta produktu. No takiego każdego z nas, powiedzmy, który chciałby, no może każdego z nas albo jakiegoś innego klienta, który chciałby to kupić, bo widziałby, że to może być zastosowane gdzieś. Więc od tego się zaczęło, a to się jeszcze też trwało, to w trakcie jeszcze mojego doktoratu właściwie ta działalność wokół aktywnych powierzchni, które ja rozwijałam jako nanotechnolog, bo to było oparte na nanomateriałach, no była często przy współpracy z biznesem, z jakimiś partnerami biznesowymi. I oni nas tak, nie, i też tych moich młodych studentów, którzy ze mną współpracowali, zaczynali tak rozmawiać z nami, no ale ile to by kosztowało, a czy wy nie chcecie coś z tym zrobić więcej? I tak się zaczęło. Stwierdziliśmy, no, że właściwie Politechnika no to realizuje badania naukowe, ja doktorat, a tak naprawdę to jeszcze mamy projekt wokół tego, no to stwierdziliśmy, że no przecież Politechnika nie będzie tego produktu sprzedawać, jesteśmy uczelnią. Też uczelnia ma prawa własności wtedy do takiej technologii. Najprościej jest stworzyć spółkę spin-off, która tą technologię będzie miała. No bo to jest ten aspekt taki, dlaczego część osób nie do końca rozumie, jak to działa. No zwłaszcza może studenci albo młodzi naukowcy, którzy też na uczelni pracują, nie są do końca świadomi tego, że to są też prawa własności i też nie każdy może tak wyjść do tego rynku z tym co mu się naukowo uda otrzymać, że to trzeba jakiś patent złożyć wokół tego, my żeśmy poskładali wtedy patenty. Technologia powstała, została opisana. Jak już mamy ten opis, mamy ten potencjalny produkt, no to resztą zajmie się spółka. Tak, bo to jest ta działalność wdrożeniowa już, tak, że trzeba to wdrożyć do przemysłu. No i to był ten moment, który spowodował, że powstała spółka. Spółka nazwała to produktem, dała nazwę handlową Biocombo. Produkt został opisany, katalog został przygotowany, wszystkie koszty policzone, wszystkie wnioski złożone. No one też musiały uzyskać certyfikat, też dostęp do dopuszczenia do obrotu. No to są takie rzeczy, co ludzie często nie wiedzą, jak zaczynają swoje badania naukowe, właściwie z czym to się wiąże, prawda? Więc to jest takie ciekawe, myślę. A samo powstanie spółki, no to jest po prostu złożenie wniosku przez EKRS, znaczy żeśmy przygotowaliśmy umowę, wszystkie dokumenty do tego i założyliśmy po prostu spółkę przez system online. Już potem nie było odwrotu właściwie. I dalej to szło do przodu. Czyli w Pani przypadku powstanie spółki było impulsem, który przyszedł z zewnątrz.
A co w przypadku osób, które twierdzą, że skończyłem doktorat na przykład, albo jestem w trakcie doktoratu obecnie i tak mi się marzy moja kariera naukowa, że chciałbym, żeby te badania nie były tylko publikacją naukową, albo nie służyły tylko innym osobom, które będą pracować nad tym aplikacyjnie, tylko sama chciałabym w przyszłości skomercjalizować i z tego powiedzmy gdzieś tam mieć jakieś dywidendę na przykład w przyszłości. Czy już na etapie badań podstawowych należy projektować pewne rzeczy pod kątem aplikacyjności, czy raczej skupić się na wszechstronności badań podstawowych, a dopiero później to przeanalizować pod kątem potencjału? Które Pani zdaniem podejście jest bliższe powstaniu spółki? Myślę, że zawsze od samego początku trzeba szerzej do tematu podchodzić, bo nigdy nie wiadomo, który element tych badań, które prowadzimy, ma wartość aplikacyjną. I to jest ta decyzja, który element ma wartość aplikacyjną, ona przychodzi z czasem. Czyli najpierw i tak trzeba, i ja mówię tutaj zupełnie otwarcie, i tak trzeba na początku prowadzić badania podstawowe. Jeżeli mamy mieć z tego wartość taki impact na ten rynek, prawda, żeby to była technologia, która może nam zmienić świat, no bo wtedy ona będzie droga e, i będzie można na niej zarobić, po prostu zupełnie biznesowo myśląc. No bo po to robimy, po to ten biznes powstaje dla takiego foundera, prawda? On chce po prostu zarabiać na tym pieniądze. Więc na początku i tak, jeżeli się jest naukowcem, studentem, doktorantem, no to na początku i tak trzeba to robić szerzej. Więc to jest dla takich młodszych osób jak najbardziej jest to myślę bliższe. Któryś z tych elementów może mieć wartość aplikacyjną i może mieć wartość biznesową, tak? Czyli mógłby z tym. Natomiast w tej chwili na uczelniach są centra transferu technologii, są brokerzy innowacji, są ludzie, z którymi można na ten temat porozmawiać, ponieważ zupełnie oczywiste jest dla mnie, że młodzi ludzie też nie mają takich podstaw teoretycznych, żeby już tworzyć biznesplany. Zwłaszcza młodzi naukowcy nie są, przecież starają się szkolić w tym kierunku, są do tego odpowiednio przygotowywani przynajmniej od strony podstaw. Natomiast nie są to urodzeni biznesmeni, tak bym powiedziała, od tej strony tworzenia takich spółek i od razu walczenia o te środki na ich rozwój. Więc warto jest wejść we współpracę z ludźmi, którzy znają się na tym. Po prostu i porozmawiać z nimi. Mam taki pomysł, robię takie badania, co sugerujecie, czy patent, czy know-how, czy jak tą spółkę założyć, ale myślę, że to jest ten pierwszy element. My nie musimy wszystkiego wiedzieć, bo niestety też przez pewien ostatni czas było takie podejście, że ten naukowiec to musi wszystko wiedzieć, tak, on musi wszystko jako taki, jak to się mówi, one man army, tak, że musi wszystko wiedzieć od razu od samego początku, mieć taki plan jasno określony i jeszcze mieć tą wiedzę taką biznesową. Teraz się od tego odchodzi. Także my nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić. Musimy mieć do tego zespół, który składa się z osób o różnych profilach, o różnych doświadczeniach i konsultować te rzeczy. Ale myślę, że w tej chwili już, zwłaszcza młodzi ludzie wiedzą, że networking to jest taka podstawa, żeby ten pomysł też przedstawić odpowiednio. I od tego się zaczyna. Omawia się ten pomysł z kimś, kto zupełnie nie jest w temacie, ale zna się na pieniądzach na przykład, tak? Wie jak ten temat, jak temat pieniędzy się rozdysponowuje. On zada kilka ważnych pytań, o których się wcześniej nie miało pojęcia, że w ogóle ktoś może o to spytać. Myśli się o tym, ma się przygotowaną odpowiedź, albo się przygotowuje na kolejną tego typu rozmowę i kolejno rozmawia się z osobami, które mogą pomóc nam po prostu, tak? Więc tak to widzę od strony takiej aktualnie praktycznej. Jakbym mogła komuś doradzić w tym temacie, to właśnie zaczęłabym od tego porozmawiać z ludźmi, którzy znają się na tym temacie od samego początku. Nie jesteś w stanie wszystkiego zrobić sam, prawda? Więc to jest to, co trzeba robić. Jak Pani słucham, to wnioskuję, że jest Pani zdecydowanym przeciwnikiem tego, że pomysły trzeba chować w szufladzie, bo ktoś może je pożyczyć, ukraść, wziąć do siebie, tylko raczej podpisałaby się Pani pod tym, że należy o tym rozmawiać z właściwymi ludźmi bez obaw jakichś konsekwencji negatywnych. Na pewno trzeba wiedzieć, jak rozmawiać z tymi ludźmi. Mówię, zawsze są jest ryzyko, prawda? No bo się mówi o swoim pomyśle.
Natomiast myślę, że to, co należy uczyć i to, co ludzie powinni wiedzieć, że najczęściej nie rozmawiamy o pomyśle, tylko rozmawiamy o wizji. Czyli ja mogę powiedzieć, że mam taką wizję, że polecimy na Marsa i na Marsie będziemy mieć hodowlę jakąś, albo rośliny będziemy, prawda, hodować. I mam na to sposób i pomysł. I teraz, jeżeli ktoś będzie chciał w to wejść, tak, na zasadzie, że ufa, że ten pomysł i ten sposób to jest coś, co zapewni tą realizację tej wizji, bo jemu na tym zależy, żeby te hodowle tych roślin na tym Marsie doszły do skutku, no to dopóki nie będą wszystkie umowy podpisane, nie będzie patentu, no to ci z nimi nie rozmawia o szczegółach. No Myślę, tak, że dokładnie. Nie tak, mówimy, jak dokładnie to osiągniemy. tak, Tak, zgadza tak. się, ale nie ukrywamy tego, że chcemy osiągnąć jakiś tam cel i nie ukrywamy tego, jak mamy do tego, jak bardzo chcemy tego. Myślę, że nie, bo w tej chwili to tak naprawdę no, ten rynek jest na tyle chłonny i tyle ludzi rozmawia ze sobą, że na pewno takie pomysły gdzieś się pojawiają. Czy w momencie też należy wziąć pod uwagę, że jeżeli my mamy jakiś pomysł, tak samo jak, nie wiem, przygotowujemy publikację, tak, to ja zawsze mówię, prawdopodobnie 10 innych zespołów badawczych już nad tym pracuje, albo robi dokładnie to samo, co my w tym samym momencie. Czyli jeżeli my rozmawiamy z jakimś inwestorem, tak, albo z jakąś firmą, która mogłaby zainwestować w nasz pomysł, opowiadamy mu o tym, że chcielibyśmy coś fajnego zrobić, mamy wizję na to, to wcale nie jest wykluczone, że na świecie ileś tam osób innych też w tym samym momencie o tym rozmawia z innymi inwestorami. Teraz jest tylko pytanie, kto z nas będzie szybszy i to wdroży szybciej i zacznie na tym zarabiać. No i trzeba być wokół tego skutecznym. Więc to jest taki temat, a przede wszystkim trzeba wiedzieć, o czym się mówi, tak? I trzeba być wiarygodnym w tym, co się mówi, a no jeżeli ktoś nie chce, no to może ktoś inny będzie chciał się w to zaangażować. Też pierwsza osoba czy firma, z którą się rozmawia, nie jest naszym docelowym partnerem najczęściej. Tak, więc ten pomysł musi gdzieś krążyć i musi być o nim głośno, żeby może ktoś się przy tej okazji inny zainteresował, kto na przykład usłyszał naszą rozmowę gdzieś z boku, prawda? I powie, za chwilę przyjdzie, słuchajcie, bo ja tak słyszałem, że rozmawiacie o tym, no oni mogą nie być zainteresowani, ale my właściwie mamy ten temat taki, no zawsze nas to interesowało i mamy nawet na to fundusze, tak? Więc wiecie, że to jest na tej zasadzie, że w obecnych czasach nigdy nie wiadomo, kto nam może pomóc w tym, co chcemy osiągnąć. Więc musimy o tym mówić, że nie możemy się teraz. Jestem zdecydowanie za tym, żeby się nie zamykać z pomysłami, ale szczegóły i dokładnie jak to zrobić, to już jest inna sprawa. To jest sprawa patentu, to jest sprawa know-how i tak jak mówisz tutaj, że no nie wiem, trzeba włożyć do kieszeni, ale właśnie w kieszeni trzymamy to, co jest najcenniejsze, czyli to, jak to zrobić. A co chcemy zrobić, to spokojnie można o tym mówić. I to jest coś, co myślę, należałoby rozgraniczyć i być takim świadomym tego, jak się rozmawia. Tak, doskonale to rozumiem i też się z tym zgadzam, bo dzisiaj siła kontaktów i takiej ekspansywności, jeżeli chodzi o kwestie własnych zamierzeń, jest czymś, co zwraca uwagę na nas i na nasze badania. I o nich trzeba głośno mówić, znaczy przede wszystkim nie chować tej informacji. My jako naukowcy też musimy mieć taki element, który się nazywa recognition i visibility. Czyli to jest coś takiego, że jak inni naukowcy na świecie nas postrzegają, tak? Czy oni nas postrzegają jako takie osoby, które, nie wiem, robią usługi, tylko bazują na jakichś innych badaniach, czy takie zespoły badawcze. Teraz no jednak jest dosyć duża konkurencja też taka na poziomie światowym, też o fundusze. No musimy być rozpoznawani przede wszystkim i też budujemy wokół tego swoją markę. To jest, można powiedzieć, że naukowiec na początku o tym nie wie, no i jest jakimś, powiedzmy, częścią jakiegoś zespołu większego badawczego najczęściej, prawda? Więc warto jest poobserwować też tych liderów, te osoby, które pojawiają się na konferencjach, które rozmawiają z innymi liderami o pomysłach, o badaniach, popatrzeć, jak oni to robią. Bo w dzisiejszych czasach bardzo ważne jest, żeby być widocznym. No bo ci, co są widoczni i rozpoznawalni, mogą więcej. Tak, mogą więcej przedstawić, mogą bardziej zainteresować tematem, mogą zdobyć fundusze,
Więc też tak nie jestem za tym, żeby tak troszkę siedzieć tak całkiem po cichutku w swoim laboratorium zamkniętym, tylko się pokazywać. Jeżeli mamy taką wizję, że chcemy być tymi naukowcami i chcemy zmieniać świat, no to wyjść do tego świata przede wszystkim. Wyjść i pokazać się. Stanąć nad tym. Też studenci też są w ostatnim czasie bardzo, bardzo tacy aktywni, świadomi tego, że trzeba stanąć, pokazać się, wyjść z tłumu, tak? Zrobić ten krok do przodu. Mhm. Jak tak mówimy o takiej widoczności, to w jaki sposób Pani dba o swoją widoczność w środowisku naukowym, no i też poza nim, bo część inicjatyw, w które Pani jest zaangażowana, to wychodzą poza środowisko naukowe, mimo że to jest z nim związane cały czas. Jak Pani dba o swoją, no nazwijmy to wprost, markę osobistą? Mhm. Tak, bo to ja w tym momencie dbam o siebie i o cały zespół badawczy i taką markę buduję zespołu badawczego, który jest rozpoznawalny na świecie. No najprościej, tak pierwsze, co można polecić, no to pojechać na konferencję naukową i wygłosić wykład. To znaczy, wiele naukowców jeździ z posterami. Przy posterach często toczą różnego rodzaju dyskusje, natomiast to nie jest bardzo duża rozpoznawalność, można powiedzieć. Wtedy, żeby pokazać się naprawdę i zacząć tą markę budować, to trzeba przede wszystkim mówić. Czyli mówić na scenie, tak? Mówić do tej większej grupy osób, która tego słucha i promować to, co się robi. To znaczy w obecnych czasach no tak mówimy, że możemy robić fantastyczne badania naukowe, tylko świat się o nich nigdy nie dowie, jeżeli o nich nie będziemy mówić. To jest coś, znaczy można powiedzieć, że to środowisko naukowe się zmieniło też bardzo w ostatnich latach. To było na świecie bardziej widoczne, u nas trochę mniej, że trzeba tą markę budować. W jaki sposób? No to właśnie pierwszy element, no to są konferencje. Drugi element, no to są taki networking, można powiedzieć, to jest networking też z biznesem i też w innych obszarach działalności, pokazywanie się, rozmawianie o tym, co się robi. No trzeci obszar, no to są towarzystwa naukowe, udział właśnie w grupach takich, grupach, które zajmują się różnymi tematykami, zwłaszcza tymi, co nas interesują najbardziej, bo tam budujemy taką, można powiedzieć, naszą markę jako partnera. Znaczy, zauważmy, że my często bierzemy udział w różnego rodzaju projektach, w różnego rodzaju działaniach naukowych. Czasem po prostu rozmawiamy z kimś, mówimy, ty robisz fajne badania, my ci wyślemy jakieś nasze materiały, zbadaj, a my zbadamy tobie jakieś materiały. Natomiast nikt nie będzie chciał wchodzić w taką współpracę, jeżeli nas nie będzie znał, albo jeżeli po prostu ta marka jest niewidoczna i później jak te badania są dalej opracowywane, gdzie się publikujemy, o nich gdzieś mówimy na świecie, to no każdy chce współpracować z tymi, co są widoczni, tak? Bo oni wtedy też będą trochę widoczni bardziej, tak? To jest na tej zasadzie, że my się tak mówimy, my liderzy mamy tu swój własny networking i dobieramy się w różnych konfiguracjach, żeby te nasze badania wspólne, które robimy, miały jeszcze większy impact. To jest coś i to właśnie po to się robi, po to się tą markę, można powiedzieć, buduje, taką naukowca, który zajmuje się konkretnymi rzeczami. Pan wspomniałaś o tej marce osobistej. To trochę tak wygląda, że to jest taka trochę marka osobista jako lidera zespołu badawczego. Zespół badawczy dostaje jakąś nazwę, ma jakieś swoje logo. Trochę zachowujemy się trochę jakbyśmy budowali firmę, prawda? I mamy tutaj naukowców, mamy zespół badawczy, granty. No trochę tak jesteśmy, takimi, tak trochę biznesowo podchodzimy do tej nauki momentami, prawda? Ale to jest, myślę, naturalne, że w tej chwili tak to wygląda. I raczej świat idzie w tym kierunku, od tego nie uciekniemy. A jakie jeszcze inne kompetencje miękkie powinni naukowcy rozwijać, żeby wspierać swoją karierę naukową? Przede wszystkim zdolność współpracy. Kompetencja miękka, czyli ja też tak podchodzę do tych kompetencji miękkich z punktu widzenia celu. Czyli kim chcesz być w tym zespole badawczym? Czy chcesz być liderem takiego zespołu badawczego? Czy chcesz po prostu zyskać doświadczenie w jednym większym zespole badawczym po to, żeby stworzyć swój nowy własny, bo widzisz siebie w roli lidera? Czy chcesz być takim wykonawcą, to znaczy specjalizować się w tym co naukowo, w jakimś obszarze konkretnym badawczym i być specjalistą, ale takim najlepszej klasy, tak? Czyli, że jeżeli ktokolwiek zatrudni w jakimkolwiek zespole badawczym, to no to
będzie miał fantastyczne wyniki, tak? I świetnie opracowane, dopracowane w szczegółach do perfekcji, bo takie osoby też bardzo się ceni, tak zwanych wykonawców w różnych obszarach badawczych w projektach, czy technikiem, na przykład osobą, która obsługuje jakiś sprzęt, tak? Czyli takim specjalistą od sprzętu, czy od konkretnych badań. Czyli trzeba się sprofilować troszeczkę. Znaczy, jaki jest cel tego? No bo obecnie się mówi, że teraz wszyscy są liderami. Czy każdy chciałby być liderem, bo to jest takie no powiedzmy prestiżowe, każdy chciałby być teraz rozpoznawalny lider, ale nie wszyscy jakby są w stanie, czy nie wszyscy mają to takie podejście i chcą po prostu to robić. No niektórzy chcą po prostu zajmować się takimi rzeczami bardziej technicznymi. I też są w tym świetni. No, od tego takie osoby też są potrzebne, tak, w zespołach. Więc jakie kompetencje miękkie? No takie osoby, które chcą być tymi wykonawcami różnych zadań, muszą współpracować z zespołem, więc ta zdolność dialogu, rozmowy, dogadywania się, jakieś takie kompetencje miękkie dotyczące współpracy są najważniejsze. Jeżeli chcesz być liderem, no to wszystkie kompetencje liderskie, czyli słuchanie, umiejętność mentoringu, umiejętność rozwiązywania problemów bardziej globalnie, umiejętność postrzegania tych problemów, no, dostarczania temu liderowi, czyli pokazywania siebie w roli lidera, tworzenie wokół siebie takiego mniejszego zespołu wsparcia, tak? No i takiego dbanie o ludzi, tak? O ich rozwój, sprawdzanie, co im jest potrzebne do ich pracy. To już są takie liderskie kompetencje i tacy ludzie zaczynają być widoczni w takich zespołach. Tak? Że oni mają taki potencjał, wtedy można powiedzieć, że tutaj widzimy, nam rośnie nowy lider, prawda? Przy takim zespole badawczym. I to jest bardzo ważne, żeby postrzegać tych nowych liderów, tak? I im pomagać w tym, żeby szli w tym kierunku, bo to jest coś, co im się podoba i się rozwijają w tym kierunku wtedy, prawda? Tak to wygląda. Mhm. Jasne, rozumiem. No, jest to trudne, aczkolwiek tak jak pani wspomniała o kwestiach tego, że upraszczając, każdy chce być liderem. Wydaje mi się, że to jest kwestia może trochę konsekwencji tego, jak działają media, tak? Bo w mediach widzimy liderów, a nie zawsze widzimy te osoby, które stoją za tym sukcesem. I może dlatego z uwagi na sposób funkcjonowania social mediów, czy generalnie szeroko prasy, widzimy te osoby na tych stanowiskach liderskich. A niemniej warto doceniać osoby, które za tym stoją, tak? Bo kwestia osób, które są wykonawcami, czyli świetnie obsługują sprzęt, to oni tak naprawdę dokonują przełomów często. A osoby, które świetnie obrabiają wyniki, mówiąc kolokwialnie, też są kluczowe, bo są w stanie przedstawić te istotne aspekty. Więc to jest taka kwestia grupowa i o tej współpracy, o której wielokrotnie już podczas tej rozmowy padło. Dokładnie tak. Ja mogę to skomentować właśnie w ten sposób, że takie osoby muszą być widoczne, trzeba je pokazywać też, znaczy trzeba pokazywać i mówić o tym, że te wyniki mamy dzięki tej osobie, tak, bo ona się bardzo zaangażowała i potrafiła dostarczyć te wyniki, dostarczyć analizy, wpadła na jakiś fantastyczny pomysł techniczny, dzięki któremu udało się coś stworzyć, no i docelowo można powiedzieć liderzy grupy, bo to często też nie jest jedna osoba, tylko to jest jakaś grupa mniejsza powiedzmy, taka liderska w większym zespole, no jest w stanie to przedstawić później na tej konferencji na przykład, tak? I teraz też coraz częściej mówi się o tym i to widać nawet, jak mamy te prezentacje i konferencje, pokazujemy nawet zdjęcia tych osób, które miały największy wkład i mówimy, co one zrobiły tak naprawdę ja bardzo często zaczynam swoje prezentacje takim komentarzem, że właściwie ja tu niewiele zrobiłam tym, co ja przedstawiam i zaczynam od podziękowań dla zespołu badawczego, tak? Przedstawiam sobie zespół badawczy, mówię, ta osoba zrobiła tu, a ja teraz przedstawię te wyniki wam, państwu, tak? Którzy jesteście nimi zainteresowani, ale zaczynam od tego, że ta osoba miały tutaj wkład i jaki był ten wkład. Czyli już zaczynamy tą rozmowę z widownią od pokazania tych osób, które były bardzo ważne do tego, co my przedstawiamy. Bo myślę, że to jest bardzo dobra metoda, ale mówimy o social mediach i o tym pokazywaniu liderów. Myślę, że od tego nie uciekniemy,
Natomiast ważne jest, żeby też być takim transparentnym i pokazywać też tych członków zespołu badawczego, że to jednak to nie jest tak, że ten sam lider, on stoi taki jeden i nikogo za nim nie ma, tylko naprawdę są to ludzie wokół niego, którzy no, pomagają po prostu popychać to wszystko do przodu. Więc to jest bardzo ważne. Mhm. Mhm. Tak, zgadzam się bardzo z tym. Próbowałem zrozumieć, tam sobie ustrukturyzować Pani zaangażowanie w różne organy i pełnione funkcje na powiedzmy jakichś takich strukturach. I tak doszedłem do wniosku, tak, z jednej strony powiedzmy coś, co jest w charakterze lokalno-uczelnianym, z drugiej strony mamy pewne aspekty zaangażowania krajowego i jeszcze trzeci aspekt, powiedzmy, jeżeli chodzi o kwestię globalną zaangażowania. Między innymi na tym, powiedzmy, polu lokalnym jest Pani przewodniczącą Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna w Politechnice Warszawskiej. Jakie ma zadania ta rada? W jakim celu ona powstała? Mhm. Jeszcze słówko komentarza, zanim opowiem o Radzie Naukowej Dyscypliny, której jestem przewodniczącą i jest to moja fantastyczna działalność dotycząca wsparcia działalności naukowej w tym obszarze na Politechnice Warszawskiej. Komentarz odnośnie tych różnych działalności i angażowania się. To jest efekt rozpoznawalności. To znaczy, jeżeli my jako liderzy, jako osoby, które są kierownikami zespołów, zaczynamy być widoczni w różnych obszarach, no to jesteśmy naturalnie wtedy zapraszani do różnych innych gremiów, do różnych zespołów, na początku zespołów mniejszych, potem większych, potem na początku krajowych, a potem globalnych czy międzynarodowych, ponieważ członkowie tych grup uznają nas za osoby cenne, ważne, które mogłyby wnieść wkład w działalność tych zespołów. I to jest naturalna konsekwencja. Więc myślę, że jakby od tej strony działalności to po prostu jest nieuniknione. To znaczy, jeżeli jesteśmy rozpoznawani i ludzie mówią, że chcieliby nas tu, tam, żebyśmy coś zrobili, żebyśmy coś im pomogli w czymś, tak, no to naturalne jest, że będą nas angażować, będą z nami chodzić. To też nie jest tak, że my chodzimy za tymi gremiami i dopytujemy się, czy mogliby nas zaangażować. Bardzo często to jest w różnych kolorach, w różnych rozmowach wynika: słuchaj, zaangażowałbyś się, bo potrzebujemy tu pomocy, wsparcia, ty jesteś taki aktywny, aktywna, chodź, będzie tutaj działalność dla ciebie w sam raz, tak? I tutaj możesz się jeszcze spełnić w tym obszarze. No więc ciężko jest sobie odmówić. To jest coś, co no jak już nas potrzebują gdzieś, no to odmawianie gdzieś tam buduje takie negatywne emocje, no bo przecież jest jeszcze szansa coś więcej zrobić niż tylko tutaj na tym własnym poletku. Więc jak nas gdzieś potrzebują, to tak, to wtedy się angażujemy, bo my jesteśmy generalnie aktywni, więc bardzo chętnie pomożemy i dlatego między innymi tak ta Rada Naukowa Dyscypliny właśnie tutaj mnie zaangażowała, no bo był taki moment, że dokończyła się kadencja. No oczywiście wiemy, że w różnych jednostkach naukowych są dyscypliny. To są takie obszary działalności, które dotyczą różnych takich tematów badawczych w różnych obszarach, w różnych zagadnieniach. Inżynieria biomedyczna też jest jednym z obszarów badawczych ujętych w wykazie ministerialnym, więc to jest tak trochę tak ustawą określone, prawda, czy dookreślone. I teraz ten obszar zrzesza naukowców, którzy deklarują swoją działalność w tym obszarze. I tworzy się taki klub, można powiedzieć, taka grupa osób, naukowców, którzy działają. To jest też grupa, która dalej jest ewaluowana, czyli jakość działalności tej grupy jest ewaluowana na poziomie znowuż ministerialnym. No, wokół tego powstaje rada w danej jednostce. No i wybierani są członkowie rady, a następnie przewodniczący. No i w tym momencie ta rada głosuje, czy wybiera osobę, która mogłaby poprowadzić to i do przodu, mogłaby pomóc, zmotywować, a też od strony takiej administracyjnej, od strony takiej zarządczej też mogłaby tutaj wnieść pozytyw w kontekście samej działalności rady, czyli spotkań rady,
pomysłów, jakie ta rada może mieć. No, dużo takich różnych tematów jest najczęściej omawianych. Omawiamy problemy na naszych radach i kontekst tych problemów, w jakie działalności należy się angażować na Politechnice Warszawskiej. Więc dużo się dzieje wokół tego, no już nie pomijając to kwestia ewaluacyjna, która jest na nas narzucana, po prostu musimy mieć kategorię, musimy zostać ocenieni, nasza jakość naszej działalności jest oceniana, ale co jest ważne, każda rada, każda nauka, czy każdy obszar badawczy to są ludzie. I teraz na Politechnice Warszawskiej wszyscy naukowcy, którzy publikują, którzy działają naukowo w tym obszarze, wnoszą nam wkład do tego. Więc musimy ich uwzględniać, musimy być inkluzywni, musimy im mówić o tematach badawczych, które są ważne. Oni mogą być zaciekawieni tymi tematami badawczymi, czyli rozwijają się też naukowo wtedy. No, organizujemy seminaria, tak, właśnie zapraszamy różnych naukowców, czyli ważne jest, żeby ludzie byli zaangażowani. Jeżeli się rozwijają i są zaangażowani, to wtedy i dyscyplina się rozwija. Więc taka jest działalność wokół tej dyscypliny. Oczywiście dyscypliny na poziomie Politechniki są sprawdzane, jak sobie radzą, więc to jest też bardzo ważne, żeby być dobrym w tym, co się robi. Więc myślę, że od strony rozwoju, od strony takiej działalności i aktywności, to taka moja rola tutaj, żeby tak pomagać i tak starać się nakreślać takie różne kierunki właśnie rozwoju i wspierać tych naukowców, którzy są trochę niżej, ale którzy dostarczają tych publikacji, tych danych, tak, różnych, od strony inżynierii biomedycznej po prostu. Mhm. Natomiast na poziomie krajowym uczestniczy Pani, czy uczestniczyła w Radzie do Spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji. Tak, przy prezydencji Rzeczypospolitej Polskiej to jest grupa doradców niższego szczebla, ale działających w ramach Rady, opiniujących dla prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tego rodzaju pomysły, działalności, problemy też, które gdzieś pojawiają się wokół szkolnictwa wyższego i nauki w tamtym właśnie czasie, właśnie minionej kadencji. Więc no, tutaj było dużo tematów różnych w międzyczasie, Centrum Nauki, finansowanie nauki, COVID był jeszcze w międzyczasie, to było jeszcze trochę wcześniej. No, także było dużo takich tematów od strony naukowej i problemów, które żeśmy opiniowali i analizowali. Więc my byliśmy grupą taką opiniodawczo-doradczą, można powiedzieć. Tak? Czyli jeżeli jakieś były kwestie i problemy i tematy nakreślane, czy pojawiały się znienacka, no to my żeśmy debatowali i komentowali, tak? I pomagali zrozumieć też ten, bo pan prezydent też nie jest w stanie wszystkiego objąć, prawda? Tych grup doradczych było więcej w różnych obszarach, w obszarze zdrowia, na przykład w obszarze gospodarki, a dużo różnych innych. Także to jest duża grupa tak naprawdę. Ale byliśmy tylko jednym z elementów takiej całej grupy doradczej, która się tym zajmowała. Czy taka praca jest bardzo absorbująca? Spotkania były raz w miesiącu. Przygotowywaliśmy się według agendy. No i tutaj muszę przyznać, że od strony takiej może przygotowania tych materiałów i opinii to było dosyć absorbujące. Natomiast nie było to aż tak bardzo absorbujące, żeby wyłączać się z innych działalności, tak, w tym kontekście. Najczęściej udział w takich różnych grupach, w różnych gremiach nie jest aż tak bardzo absorbujący, jak mogłoby się wydawać, więc to jest taki element. Znaczy warto się angażować właśnie też w takie działalności. Ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, gdyby taka jedna działalność właściwie wykluczyła wszystko inne, co robimy w obszarze nauki, na uczelni, nawet w biznesie, w ramach na przykład naszych działalności biznesowych, czy wokół startupów. To nie są aż tak absorbujące rzeczy. Zupełnie. Z punktu widzenia osoby, która w tym uczestniczy. Po prostu. Jasne, rozumiem. Ale na pewno warto też w taki sposób wnosić swój wpływ w społeczeństwo tak naprawdę takimi działalnościami. Dokładnie tak. Natomiast na skalę międzynarodową jest Pani członkiem Young Academy of Europe. Jest to ciekawa organizacja, bo na pewno bardzo ciekawy jest też sposób dołączenia do niej. Mogłaby Pani nam przybliżyć ten aspekt?
Tak, to jest grupa naukowców, którym, no można powiedzieć, są aktywni w środowisku naukowym na poziomie światowym, tak? Bo to też na poziomie europejskim, i niektórzy na poziomie światowym też się bardzo angażują. Osoby, które zdobywają granty, które mają zespoły badawcze, właśnie które mają różnego rodzaju działalności poza uczelnią. I te osoby no w pewnym momencie stwierdziły, że potrzebne, że mają mały wpływ na to, na to jak postrzegana jest nauka, na to, jak rozdysponowywane są środki na poziomie europejskim, a tam były programy, na przykład, gdzie w tamtym czasie jeszcze, jak ta grupa powstawała, gdzie młodzi naukowcy na przykład nie byli tak bardzo doceniani i angażowani, prawda? Więc to było najczęściej grupa młodych naukowców. Tam starsi naukowcy raczej tam nie mogą uczestniczyć w tej grupie. Więc ta grupa młodych naukowców stwierdziła, że no, że czują się niedocenieni, że są niewidoczni, a chcieliby mieć wpływ na to, jak po prostu funkcjonuje dofinansowanie nauki. Tam były jeszcze takie aspekty na przykład dotyczące macierzyństwa, gdzieś tam te tematy nie były wtedy we wnioskach grantowych uwzględniane, czyli nie było tych przedłużeń, tych okresu braku aktywności naukowej. No tak, ale żeby do YIE dołączyć, muszą być rekomendacje do danego kandydata, kandydatki z różnych krajów. I to jest konsekwencja w pewien sposób zbudowania swojej widoczności. A jak pani tą widoczność osiągnęła tutaj w tym aspekcie? Że jakiś to miało charakter networkingowy bardziej, czy w jakieś inne aspekty tutaj zaważyły? Ja się odniosę do tego, co w większości przypadków tak najprościej jest zrozumieć. Działamy w jakimś obszarze, nawet biznesowym, tak? To znamy swój rynek. No jest firma, która handluje jakimś sprzętem albo handluje jakimś produktem, czyli zna swój rynek, zna swoich partnerów, swoją konkurencję. W nauce tak nie do końca mówimy o konkurencji, mówimy o partnerstwie tak naprawdę, ale powiedzmy zna swoich partnerów w biznesie, wie jaką ma wielkość tego rynku, wie kto na tym rynku operuje, gdzie operuje, prawda? Czyli my dokładnie robimy to samo. To znaczy w ramach networkingu my rozmawiamy z innymi naukowcami, którzy operują po naszym obszarze badawczym, widzimy ich publikacje, widzimy w czym pracują, spotykamy ich na konferencjach, spotykamy się czasem spotykamy ich członków zespołu badawczego, prosimy wtedy o pozdrowienie, prawda, tego lidera czy kolegi, koleżanki, która gdzieś tam jest widoczna, przyjechała, to zawsze można się przywitać i zamienić kilka słów. Też współpracujemy naukowo ze sobą, wtedy na przykład decydujemy, że chcemy współpracować, złożyć wspólny projekt. Wiemy, kto operuje na rynku, czyli jacy naukowcy pracują w jakich jednostkach, na przykład we Włoszech, we Francji, w Niemczech, wiemy, kto w tym obszarze działa. I ten network się rozwija. Tak, my wiemy, jesteśmy w stanie to powiedzieć. Więc w sytuacji, gdy pojawia się takie zgłoszenie do takiego gremium, tak, czy jakby taka propozycja, taki pomysł, no to wtedy wszyscy nas znają, tak, znaczy są w stanie powiedzieć, słuchajcie, no znamy, tak, wiemy. Osoba fajna, da radę, poradzi sobie, jeszcze nam wniesie coś fajnego do tego. I to jest naprawdę na takim poziomie czysto ludzkim rozpoznawane, tak, że da się współpracować jak najbardziej, potwierdzają i warto tą osobę zaangażować, będą z tego same plusy, tak? Więc to jest taki element tej rozpoznawalności, jednak budowania siebie, tak, pokazywania siebie i budowania swojej takiej marki na rynku naukowym po prostu. Tak, my trochę tak operujemy już coraz bardziej. Ja tak nawiązuję do tego biznesu i do tego networkingu biznesowego, bo to bardzo przypomina to. Oczywiście wizja, idea jest inna, bo to nie jest, my nie handlujemy jakimś sprzętem i nie walczymy o klientów, ale walczymy o rozpoznawalność, walczymy o wpływ, o środki finansowe, o członków zespołu. Czasami ci członkowie zespołu pomiędzy zespołami się po prostu, jak wiemy, znamy kolegów, koleżanki tak z innych krajów, to jesteśmy w stanie powiedzieć, że kogoś szukamy do zespołu na przykład, tak, albo oni powiedzą.
nie możemy kogoś polecić, tak? No, znamy tych naukowców, którzy operują, więc to zaczyna, ten networking ma duży impact, znaczy to jest taka kuchnia trochę, ja mówię o takiej kuchni, o której się nie mówi tak oficjalnie na konferencjach, natomiast ten networking jest bardzo, bardzo ważny, bo okazuje się, że w nauce my nie jesteśmy sami wcale. Jest cała duża grupa w różnych krajach, w Europie, na świecie, które też wnoszą wkład i tam naukowcy też pracują w podobnym temacie. Więc jesteśmy w stanie z nimi coś wspólnie zrobić. Mhm. Tak właśnie a propos widoczności i pokazywania, tak już mając na uwadze, że w dużym stopniu przedstawiliśmy Pani działalność, to taką pewnego rodzaju kwintesencją tego wszystkiego jest obecność w gronie 2% najczęściej cytowanych naukowców. Ma to dla Pani szczególne znaczenie? Ja to traktuję jako tylko, znaczy można powiedzieć, że my wiemy o tym, że nas czytają, bo te cytowania wynikają z publikacji. Czyli z tych wyników, które my pokazujemy światu i innym kolegom, koleżankom naukowcom. Jeżeli oni nas cytują i widzą wartość w tym, co robimy, czyli te nasze badania są dla nich ważne i chcą z nich skorzystać w jakiś sposób, to jest dla nas największa wartość. Czyli jesteśmy potrzebni, tak? Jesteśmy potrzebni, przydajemy się innym, tak? Nasze badania się przydają, mają impact, są ważne. I stąd wynika ta cytowalność. Czyli stąd właśnie jest ta grupa osób, które są wysoko cytowane na świecie, ta grupa 2%. Mógł być 1%, 3%, to nie ma tak naprawdę większego znaczenia. Jest to jakieś tam dla mnie osobiście takie potwierdzenie tego, że to, co robię ja i mój zespół badawczy, no bo to są też pozostali współautorzy tych publikacji, którzy mieli wkład, ma wartość i jest przydatne innym, tak? Czyli ja to postrzegam nie jako takie trofeum, prawda, że można postawić na półce i świetnie niech stoi, tylko traktuję to jako takie potwierdzenie tego, że to, co robimy, się innym przydaje i ma wartość. Czyli to jest takie coś dodatkowego po prostu. Tak, że w dobrym kierunku zmierzamy, róbmy tak dalej. Tak. To dobrze działa i to jest ważne, więc to, co robimy, jest ważne, więc powinniśmy zmierzać dalej w tym kierunku, dokładnie tak. A co w Pani przekonaniu jest sukcesem naukowym? Jak by Pani to zdefiniowała? Co jest sukcesem naukowym? Myślę, że na tym etapie rozwoju, jaki ja mam, dla mnie największym sukcesem naukowym jest patrzeć, jak inni naukowcy się rozwijają, czy wyrastają z grupy badawczej, którą ja tworzę. Tak? Czyli dla mnie najważniejsze jest, żeby... ja tak patrzę nie jako sukces naukowy swój własny, czyli może mam jeszcze jedną publikację na przykład. Tak? No tych publikacji jest dużo, ja już trochę inaczej na to patrzę. To oczywiście każda jedna publikacja jest sukcesem naukowym, tak? To jest bardzo ważne, każdą jedną trzeba się chwalić, każdym jednym doktoratem trzeba się chwalić, obronionym, tak? Natomiast inaczej na to patrzę dzisiaj, tak? To znaczy to jest dla mnie największy sukces naukowy, to jest widzieć, jak te osoby, z którymi ja współpracuję na co dzień, się rozwijają i mają własne sukcesy naukowe. Czyli to jest, no nie wiem, dostają nagrody, mają jakieś pozycje, tak, są w jakichś kolejnych gremiach na przykład, tak, albo robią coś fajnego, dostają granty, prawda? To jest mój sukces naukowy jako osoby, która stworzyła ten zespół badawczy i inni dzięki temu, co ja robię, teraz mogą błyszczeć, tak? Czyli teraz mają te swoje własne trofea i je zbierają z rynku, tak? Więc może być z rynku trofeów, tak? Ale po prostu to jest taki rozwój innych, który ma teraz obecnie największą satysfakcję w tym momencie. No bo co to jest sukces? Sukces to jest coś, co nam daje satysfakcję. Mogą być małe, codzienne sukcesy, mogą być sukcesy w biznesie, mogą być sukcesy naukowe, no na przykład odebranie jakiejś nagrody, wielki sukces, ktoś mówi, prawda? Ale pytanie, ile to daje satysfakcji? No jeżeli to jest kolejna jakaś nagroda, jeszcze jedna, no to fajnie, to wszyscy się cieszą, mówią, że to jest wielki sukces i wspaniale, tak? Ale pytanie, co nam daje tą największą satysfakcję na dzień dzisiejszy, tak? Czego byśmy najbardziej chcieli? No to myślę, że to jest właśnie popatrzenie na to, jak inni osiągają sukcesy dzięki nam. Dzięki temu, żeśmy ich wspomagali, pomagali im rozwijać się na początku ich własnej kariery i teraz
teraz obejmują już robią własne kroki w jakimś kierunku i dostają te nagrody. Mhm. Tak dużo mówimy o pozytywnych rzeczach, o sukcesach. A czy miała Pani w drodze do tego, kim jest Pani dzisiaj, takie momenty, w których była Pani bliska zwątpienia? Coś, co mogłoby Pani nazwać porażką? Ja bym nie nazywała tego porażką, tylko takimi wyzwaniami, które stawia przed nami, powiedzmy, życie takie naukowe i biznesowe, którym podążamy. Ponieważ z perspektywy czasu, znaczy to najczęściej to jest tak, że zwłaszcza młodzi ludzie tak podchodzą do jakichś niepowodzeń, na przykład nieuzyskania grantu, albo nie zdobycia tej nagrody, a przecież kolejny raz składają ten wniosek, ile można razy składać, tak? Że to jest jakaś wielka porażka. Natomiast z perspektywy czasu najczęściej okazuje się, że to było potrzebne. Znaczy, to było potrzebne, żeby po pierwsze wejść na przykład na jakiś kolejny obszar, zmienić jakiś temat, może zastanowić się, czy to dobry kierunek jest, prawda? Czy tak zwany pivot, można powiedzieć, pivot od strony takiej naukowej czy biznesowej. Dlatego jeżeli to było konstruktywne i pozwoliło nam zdecydować, na przykład zmienić kierunek, albo zdecydować, że teraz będziemy robić co innego, albo teraz zmieniamy, nie wiem, robimy krok w inną stronę, trochę do tyłu, trochę w bok, to nie jest to porażka. Znaczy, myślę, że definicja porażki powinna być trochę przemyślana w tym kontekście rozwoju w ogóle osobistego, naukowego, biznesowego, ponieważ tak naprawdę nie ma porażek. I my oczywiście zawsze są jakieś momenty zwątpienia, tak? No ktoś nie dostał nagrody, ktoś tam składał kolejny grant, albo wyniki badań po prostu nie wyszły. Jakbyśmy oczekiwali tego, tak? Że oczekiwaliśmy, że to nam wyjdzie to i to, potem się okazuje wszyscy załamani. Nie, no nie wyszło, zupełnie nie tak. Ale ja mówię wtedy, zastanówmy się, bo może źle zrobiliśmy, może inaczej powinniśmy do tego podejść, tak? Może nie ta nagroda, a inna, tak? Może nie ten grant, może zmienimy temat. I się okazuje, że potem się udaje i z perspektywy czasu jakaś taka droga, którą podążamy wszyscy, potem zastanawiamy się, mówimy sobie, no właściwie to dobrze, że to się stało, bo teraz mogę osiągać zupełnie inne obszary, tak? Bo teraz na przykład zmieniłem temat i bałem się, czyli na zasadzie, jeżeli my sami nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić, to nas życie do tego odpowiednio zmotywuje. O, w ten sposób bym powiedziała. Trochę się boimy. No wiadomo, nie pójdziemy, nie, to w ogóle absolutnie nie. Ale czasem to życie i ten los i to wszystko, to cały obszar, który nas gdzieś tutaj otacza, może spowodować, że musimy to zrobić, a potem na koniec dnia się okazuje, że to było właściwie świetne to, co nam się wydarzyło na koniec dnia, prawda? Tak możemy sobie to przeanalizować. Mhm. Więc no, Miała chcemy Pani takie zwrotne motywatory? Znaczy tak, jeżeli chodzi o definicję porażki, to tak. Ja też uważam, że porażkę to wtedy, kiedy wieszamy białą flagę i twierdzę, kończę karierę naukową na przykład, tak? To jest pewnego rodzaju porażka taka sensu stricte. Ale może idziemy Natomiast do jeżeli biznesu. Może idziemy tak, i tam możemy osiągać sukcesy na będzie przykład. sukces, tak jest. Natomiast czy Pani miała takie motywatory od życia, które skłaniały do głębszych refleksji, które gdzieś tam zmieniły Pani kierunek, doprowadzając, że jest Pani tutaj, tu i teraz? Motywatory, ja bym, jeżeli chodzi o motywatory, potraktowała cały czas ten kierunek taki zdobywania finansowania. Niestety w obecnych czasach finansowanie badań naukowych jest piekielnie ważne, żeby ten zespół badawczy, żeby ci ludzie, na których nam najbardziej zależy, mogli się rozwijać i mogli kontynuować to, co robią. Więc dla mnie, myślę, może nie nazwałabym tego takim motywatorem typu porażka, ale na przykład któryś kolejny raz nieotrzymanie grantu w tematyce, który od zawsze się uważało za najważniejszy i najfajniejszy, tak można powiedzieć. Gdzie na przykład przez kilka miesięcy trzeba naprawdę głęboko pomyśleć, czy to jest rzeczywiście kierunek, który zapewni to, na czym nam zależy, tak? Nieotrzymanie grantu, myślę, najbardziej boli, zwłaszcza kolejny raz. Oczywiście dobrze, że gdzieś tam są inne granty mniejsze, tak, i inne jakieś poziomy finansowania.
no, mi zawsze najbardziej zależało na tworzeniu zespołu badawczego, tak? Więc każda tutaj, może być porażka w tym obszarze, była no, taka demotywująca, można powiedzieć, że był taki moment refleksji, zastanowienia się, kurczę, czy to jest rzeczywiście to, czy to jest ten kierunek, czy może jednak nie zmienić tego. Ale najczęściej następowała zmiana wtedy tematu, obszaru, miejsca, zakresu. No naprawdę, różne były tutaj pomysły i trzeba wtedy, właśnie wtedy nie można się poddawać, bo jeżeli się poddamy i powiemy, nie, no to jest właśnie, to jest coś, co nie będziemy jednak robić i w ogóle idziemy sobie, to no to wtedy źle. Natomiast najczęściej tak jest, że tam potrzeba trochę czasu, ale przemyślimy temat, zwłaszcza jak to są jakieś konkursy, na one są cyklicznie, więc można przemyśleć, jest czas na przemyślenie tego i można do tego wrócić w trochę innej formie. No, na przykład, tak. Granty europejskie są trudne w zdobywaniu. No to ja miałam dużo różnego rodzaju. Cały czas nie mówię o porażkach, tylko o wyzwaniach w tym zakresie, różnego rodzaju wyzwań. To, co się widzi, to najczęściej to są te sukcesy, czyli to, co się udało. Też nie można mówić udało się, bo to nie jest tak, że tak spłynęło na nas po prostu, samo z siebie, tylko to jest masa pracy, czyli tak jakby jest to wierzchołek góry lodowej, która tam pod tą powierzchnią, pod tą taflą wody jest ogromna część tej góry lodowej, prawda, która jest niewidoczna. Natomiast to są właśnie te momenty zwątpienia, momenty refleksji, zastanowienia się, jakichś takich rzeczy, jakiejś takiej pracy, która wymagała czy dodatkowej pracy wokół jakiegoś tematu, prawda? Czyli my widzimy, czy to, można powiedzieć, świat widzi wierzchołek góry lodowej, bo pod taflą wody jest jeszcze ta duża, ogromna część tej góry lodowej, która jest ukryta, ale tam jest ta największa nasza praca, którą my wykonujemy. Łącznie z tymi porażkami, można powiedzieć. Mhm. A jest coś takiego, co chciałaby Pani sobie powiedzieć jako studentce czy tam doktorantce, tak żeby wesprzeć swoje późniejsze etapy rozwoju? Sobie jakiś czas temu, prawda, ileś tam lat temu, gdybym mogła sobie coś powiedzieć. To jest najbardziej intrygujący element, taki intrygujący element tej dyskusji, bo rzeczywiście chciałabym sobie powiedzieć bardzo dużo. Powiedziałabym, że jak siebie pamiętam z tamtych czasów, doktoratu, nawet studiów, to ja bym sobie taką całą długą listę wypisała rzeczy, które chciałabym sobie powiedzieć. Więc myślę, że jak zacznę, to skończymy za godzinę. Ale tak w skrócie, absolutnie telegraficznym skrócie. Tak. Na pewno chciałabym sobie powiedzieć, żeby może nie przejmować się tak bardzo jakimiś takimi etapami, które gdzieś tam mnie osobiście wstrzymywały, z jakimiś tam, na które nie miałam wpływu, może tak. Czasem ten wpływ jest minimalny z różnych względów, tak? My często myślimy, że mamy duży wpływ, a tak naprawdę mamy niewielki, a może warto się zaangażować w jakieś takie kwestie, na które się ma większy wpływ. Więc to jest coś, co często nas wypala troszeczkę i tak bo my staramy się, prawda, tutaj coś zrobić, jeszcze tutaj może bardziej, może jeszcze jestem w stanie coś z czymś sobie dodatkowo poradzić, jeszcze coś pokażę, a okazuje się, że tak naprawdę to jest niewielki wpływ. A tam, gdzie jest ten wpływ, to my pomijamy te aspekty, bo za bardzo się, tak mówię, fiksujemy na te kwestie. Więc to, co mogę powiedzieć, podążajmy za kierunkami, czy w kierunku, w którym mamy wpływ, w którym widzimy, że jesteśmy w stanie coś zrobić i mamy wpływ i to będzie dostrzeżone, to będzie zauważone, my też będziemy w stanie się spełnić, prawda, w tym aspekcie. I zwracajmy uwagę właśnie tak troszkę, to jest związane z takim nie wiem, rozpoznawaniem terenu, prawda? Takiego, który ma się przed sobą. Czyli obieranie takich dróg, które nie mają na końcu znak stop gdzieś tam, prawda, postawiony twardo, że stop, tak, tutaj nie da rady dalej. Tylko starajmy się tak wybierać, żebyśmy widzieli ten horyzont, poza horyzont i tą perspektywę dalszą. No, tak myślę,
jak można to ująć bardziej w kontekście, prawda, tego, co moglibyśmy sobie powiedzieć. Wiele osób niestety, zwłaszcza na początku swojej drogi, nie widzi tego tak tak jasno i tak jednoznacznie. Mm. Tak, to chyba pewnego rodzaju naturalna kolej rzeczy, że ta przyszłość nam się wydaje taka bardzo mocno zamglona, a czasami też i pełna szarych barw. I takich niepewności, prawda? I wątpliwości. Tak, tak. Pani profesor jest gościem honorowym na konferencji Kierunek Nano, która już niebawem się odbędzie. Jakie aspekty będzie Pani poruszyć w swoim wykładzie? W swoim wykładzie będę opowiadać o nowoczesnych materiałach dwuwymiarowych. To są materiały, które zostały odkryte, ma być wynalezione w 2011 roku, a obecnie wchodzą w etap aplikacyjny. Coraz więcej tematów takich aplikacyjnych wokół nich się pojawia i okazuje się, że one mają dosyć duży wpływ na te aspekty, których dotyczą. Materiały nazywane są maksinami. Materiały dwuwymiarowe w formie kanapkowej, coś jak pamiętamy grafen, jedna warstwa atomowa węgla. Tutaj mamy więcej warstw różnych rodzajów atomów, więc to jest taka trochę konsekwencja jednak tego wybuchu technologii dotyczących grafenu. Teraz mamy inne materiały dwuwymiarowe, które nam się pojawiają w tym temacie. Więc ja będę opowiadała o tych materiałach, ale tak w sposób przystępny, w sposób taki ciekawy, mam nadzieję, który zainteresuje uczestników tej konferencji, który może część osób zauważy jakiś swój element zaciekawienia w tym i będą chcieli podążać, spróbować zainteresować się tymi materiałami. No i tak od strony naukowej, od strony aplikacyjnej chciałam przedstawić ich potencjał w nauce i w technologii. Konferencja odbywa się online. Jest to z jednej strony plus, z drugiej strony minus. Jakie jest Pani personalne nastawienie do takiej formuły? Formuła online jest świetna, jak chcemy mieć dużo uczestników i zależy nam właśnie na tym, żeby to, co omawiamy, trafiło do większego grona odbiorców. To jest bardzo fajna formuła właśnie, jak są z różnych też obszarów osoby, nie muszą wtedy przyjeżdżać, mogą uczestniczyć w takiej konferencji, jest świetna. Natomiast też osobiście nie ma tego elementu networkingu, o którym żeśmy na początku rozmawiali, który jest bardzo ważny. Myślę, że jeżeli chodzi o takie konferencje, to one jedne mają swój konkretny cel. Są takie konferencje, które tylko się na przykład na networkingu opierają, a od strony takiego omówienia swoich badań albo przedstawienia jakiegoś ciekawego tematu, który miałby trafić do szerszego grona odbiorców, tego nie ma wtedy. Więc to też zależy, jaki jest aspekt, jaki jest cel takiej konferencji. I te są dobre, i te są dobre. Naprawdę one są i powiedzmy, że jeżeli z jednej strony nam zależy, tak, to będziemy też mogli uczestniczyć w tych networkingowych spotkaniach. Na przykład są takie spotkania tylko czysto networkingowe, prawda? Wtedy już właściwie nie ma prezentacji żadnych, tylko same spotkania, takie nawet w trybie obiegowym się zdarzają, więc to formuła najczęściej jest robiona pod oczekiwania i cel. Więc mi się formuła zarówno tak powiedzmy online'owa podoba, jak i formuła networkingowa. Każda wnosi coś ważnego właśnie do naszej działalności i ja widzę obie te formuły jako wartościowe, powiedziałabym, od tej strony takiej udziału. Dziękuję Pani profesor za rozmowę i do zobaczenia na konferencji. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję za rozmowę.